Czy w Brazylii miała powstać druga Polska? Na przełomie XIX i XX wieku tysiące Polaków rzeczywiście w to uwierzyło. Zachęcani obietnicami, propagandą i marzeniami o lepszym życiu ruszyli w nieznane. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. W dzisiejszym filmie przedstawiamy historię polskiej emigracji do Brazylii. Zaczęła się ona od wielkich nadziei, wiodła przez działania środowisk narodowych i wizję polskiej kolonizacji tego kraju, a zakończyła się na brutalnym zderzeniu z rzeczywistością. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance Asi Spółka Akcyjna. Gdy w 2022 roku dotarła do nas informacja o tym, że język polski stał się drugim językiem urzędowym w brazylijskiej gminie Aurea w stanie Rio Grande do Sul, wzbudziło to nasze zaciekawienie. Wielu z nas zastanawiało się, co było powodem takiej decyzji brazylijskich władz. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że prawie 90% mieszkańców gminy Aurea ma polskie korzenie. Decyzję o mianowaniu języka polskiego językiem urzędowym w gminie Aurea forsował niejaki Fabrizio Vikrowski, członek kolegium sektorowego na rzecz różnorodności językowej w brazylijskim regionie Rio Grande do Sul. Nazywam się Fabrizio Wichrowski, jestem archeologiem oraz historykiem. Pracuję na Uniwersytecie z Passo Fundo w południowej Brazylii. Działania Vikrowskiego wspierały organizacje polonijne działające w Brazylii. Vikrowski ma polskie pochodzenie, a jego przodkowie przyjechali do Brazylii przed 100 laty jako wichrowscy. Polska diaspora w Brazylii liczy dzisiaj ponad 1,5 miliona osób. Jak to się stało, że jest ich w Brazylii tak dużo? Aby to wyjaśnić, musimy cofnąć się wstecz, kiedy Polska była jeszcze pod zaborami. Do Brazylii wyjechało wówczas prawie 100 000 Polaków. Dlaczego tam wyjeżdżali? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale prosta. W końcu XIX wieku do mieszkańców polskich wsi zaczęły docierać informacje z dalekich krajów. Mówiły one, że w tych krajach ciężko pracujący ludzie nie muszą już umierać z głodu. I najodważniejsi z mieszkańców polskich wsi zaczęli do tych krajów wyjeżdżać. Potem pisali oni listy do krewnych, w których obraz ich życia nabierał już konkretów. Te listy zachęciły kolejnych chętnych do wyjazdu. Obok Stanów Zjednoczonych, krajem, do którego wyjeżdżali wtedy Polacy, była Brazylia. Władze tej ostatniej zachęcały do przybycia i osiedlenia się, finansując nawet koszty podróży i koszty tego osiedlenia. W Polsce zaczęło więc krążyć wiele plotek na temat życia w Brazylii. Jedna z tych plotek mówiła nawet, że jest to kraj pod opieką samego Boga. Te plotki miały wpływ na decyzję mieszkańców wsi o wyjeździe do Brazylii. Ale jeszcze większy wpływ na te decyzje miało środowisko Lwowskiego Przeglądu Emigracyjnego, który niebawem został przemianowany na Przegląd Wszechpolski. Jego liderzy Stanisław Kłobukowski i Józef Siemiradzki, którzy znali Amerykę Południową, mieli swój własny pomysł na polską emigrację do Brazylii. Obaj publicyści Przeglądu Wszechpolskiego, nawiązując do idei francuskiego ekonomisty Pierre'a Leroy-Beaulieu, pisali, że jeśli Polacy nie zdołają zdobyć dla siebie nowych terytoriów,
staną się drugorzędnym narodem, a tymczasem, jak podkreślali, mają wszelkie przesłanki do tego, aby zostać narodem wielkim. Konsekwencją lansowania takiej idei było powstanie we Lwowie dwóch towarzystw, emigracyjnego i kolonizacyjnego. Wzorowane one były na podobnych towarzystwach, które działały już na Zachodzie. W 1909 roku powstało więc Polskie Towarzystwo Emigracyjne, które skupiło swoje działania na pomocy chętnym w wyjechaniu do dalekich krajów. Tyle tylko, że to towarzystwo, nie mając własnych funduszy na taką pomoc, bardzo szybko zaczęło sprzedawać bilety na statki płynące do tych krajów, czym naraziło się na ostrą krytykę. Jakby tego było mało, działacze tego towarzystwa zaczęli prowadzić brudne interesy, co stało się nawet przedmiotem śledztwa władz. Ale to śledztwo nie zostało dokończone, ponieważ niebawem wybuchła I wojna światowa. W każdym razie spora część uczestników tej pierwszej fali polskiej emigracji, pochodząca głównie z Lwowa i okolic, za kierunek swojej emigracji wybrała brazylijską Paranę. Do końca nie wiadomo, dlaczego tak się stało, ale być może stało się tak dlatego, że stan Parana znajduje się na południu kraju i cechuje się dość umiarkowanym klimatem. W każdym razie Kłobukowski i Siemiradzki dokładali wszelkich starań, aby emigrujący Polacy wybierali ten właśnie kierunek. Chociaż znacznie więcej polskich emigrantów wybierało jeszcze wtedy Stany Zjednoczone. Ale tam warunki życia były o niebo lepsze od tych w Brazylii czy innych krajach Ameryki Południowej. Chyba dlatego do Stanów Zjednoczonych do roku 1914 wyjechało aż 3 miliony Polaków, a do Brazylii jedynie 100 000. Kłobukowski i Siemiradzki sugerowali jednak, że ci Polacy, którzy jadą do Stanów Zjednoczonych, są straceni, bo jak podkreślali, nie dość, że żyją w rozproszeniu, to ciągle przenoszą się z miasta do miasta w poszukiwaniu lepszej pracy. Wnikają też w amerykańskie społeczeństwo i dla polskiego narodu i polskiej kultury są straceni. W ocenie lwowskich publicystów zupełnie inaczej jest za to w przypadku naszych emigrantów w Brazylii. Tam Polacy koncentrują się w jednym miejscu, kultywują polską kulturę i tradycję i skutecznie opierają się obcym wpływom. I dlatego obaj publicyści zachęcali swoich czytelników, aby zainteresowali się polską kolonizacją Brazylii. Najpierw jednak zainteresował się nią Roman Dmowski, twórca i lider naszego ruchu narodowego. Dmowski potraktował tę sprawę tak poważnie, że sam postanowił wybrać się w podróż do Ameryki Południowej. Przybył tam na początku 1900 roku. Zanim jednak wyjechał, opublikował broszurę zatytułowaną Wychodźstwo i osadnictwo, w której przedstawił swoją własną analizę zjawiska emigracji. Dmowski zarzucił lwowskim publicystom, że koncentrują się na zupełnie drugorzędnych przyczynach emigracji. Wskazał na 3 zasadnicze powody, dla których ludzie decydują się szukać lepszego życia w innych krajach. Po pierwsze, gęstość zaludnienia i tempo przyrostu naturalnego w kraju rodzimym muszą być na tyle duże, aby warunki życia stawały się coraz cięższe. Po drugie, poziom cywilizacyjny i odpowiadająca mu suma potrzeb człowieka muszą być na tyle duże, aby wzbudzać pragnienie polepszenia swojego losu. I wreszcie po trzecie, oczekiwana wysokość zarobków w docelowym miejscu musi zaspokajać ich potrzeby materialne i kulturalne. Lider ruchu narodowego zauważył również, że emigrują nie najbiedniejsi, bo tych na emigrację nie stać, ale ci, którzy mają za dużo, aby umrzeć z głodu,
ale za mało, aby zaspokoić swoje własne potrzeby. Zdaniem Dmowskiego, gdyby samo przeludnienie i bieda miały decydować o emigracji, to Chińczycy i Hindusi już dawno zaleliby cały świat. Potwierdzeniem tej tezy miała być według Dmowskiego Galicja, z której masowa emigracja zarobkowa zaczęła się najpóźniej ze wszystkich trzech zaborów, pomimo tego, że przeludnienie było tam zawsze największe. Lider ruchu narodowego przeciwstawiał się tezie, że emigracja grozi wyludnieniem kraju. Jego zdaniem emigracja nie doprowadziła do takiego rezultatu w żadnym kraju. Jak podkreślał, stało się nawet odwrotnie. Nie doświadczyły nawet tego państwa o ujemnym przyroście naturalnym. Według Dmowskiego problemem jest, kto emigruje, a jak podkreślał, emigrują najlepsi, młodzi, odważni, energiczni i przedsiębiorczy. Czyli nie ilość, a jakość emigrantów ma dla nas ujemne konsekwencje. Ale polskiej emigracji nie można było już wtedy zatrzymać. Będąc w Brazylii, Dmowski przekonał się, że idea, jakoby emigranci przenosili polską kulturę do nowych krajów, jest mrzonką. Kurytybę, stolicę stanu Parana, Dmowski porównał do Lwowa, z tym, że zamieszkali tam Polacy, pełnili według niego rolę lwowskich Ukraińców. Jak zauważył, zamieszkali w Kurytybie Polacy dostarczają jedynie żywność miejskim elitom pochodzenia portugalskiego. Z kolei zamieszkali w Kurytybie Niemcy mieli według Dmowskiego przypominać lwowskich Żydów, którzy zdominowali miejski handel. Dla Dmowskiego stało się więc jasne, że polskie osadnictwo w Brazylii nie jest atrakcyjne z punktu widzenia polskich interesów. Chyba dlatego po powrocie do kraju Dmowski przestał się nim już interesować. Tak naprawdę sprawa emigracji Polaków w kontekście naszej walki o odzyskanie suwerennego państwa, które mogłoby konkurować z innymi, była tematem do czasu wybuchu I wojny światowej. Potem przestała już budzić takie zainteresowanie. Zresztą z chwilą rozpoczęcia I wojny światowej nie była ona już możliwa na taką skalę. Z kolei odzyskanie przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku zmieniło naszą optykę również i w tym zakresie. Wprawdzie emigracja nie ustała, ale dyskusja wokół niej zaczęła oscylować wokół warunków życia emigrantów i ich wewnętrznej motywacji. W 1929 roku mieszkało w Brazylii już 230 000 Polaków. Mieszkali głównie w stanach Parana, Rio Grande do Sul oraz Santa Catarina. W zdecydowanej większości zajmowali się rolnictwem. W 1920 roku powstał Związek Polskich Towarzystw Kultura, a rok później Związek Polskich Szkół Katolickich Oświata. Oprócz polskich towarzystw i szkół działały także w Brazylii polskie związki zawodowe i sportowe oraz polska prasa. Jednym z inicjatorów ich tworzenia był major Mieczysław Lepecki, który po powrocie do kraju stał się wielkim orędownikiem naszych planów kolonizacyjnych. W czerwcu 1935 roku Lepecki przybył ponownie do Brazylii. Tym razem z oficjalną wizytą zleconą mu przez polskie władze, aby zbadać możliwości osadnictwa w tym kraju. W każdym razie po powrocie do Polski Lepecki starał się forsować sprawę polskiego osadnictwa w Brazylii. Podkreślał, że brazylijskie władze są jemu bardzo przychylne. Ale tak było do czasu. W 1938 roku prezydent Brazylii Getúlio Vargas rozpoczął szeroki proces nacjonalizacji w kraju. W jego rezultacie zaczęto likwidować polskie instytucje oraz ograniczać używanie polskiego języka. Spadł on wtedy do rangi języka domowego. Gdy wybuchła II wojna światowa,
brazylijska Polonia aktywnie włączyła się w organizowanie pomocy dla rodaków w kraju. Po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku do Brazylii zaczęli napływać kolejni polscy uchodźcy. Ale gdy II wojna światowa dobiegła końca, ten napływ zaczął powoli wygasać. Towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy. Komunistyczna Polska straciła zainteresowanie sprawami Polonii, także tej zamieszkałej w Brazylii. Przedstawiciele brazylijskiej Polonii stracili wtedy kontakt z krajem. Zaczął też zanikać zwyczaj posługiwania się językiem polskim i zainteresowania biegiem wydarzeń w kraju. W takich warunkach nikt już nie dyskutował o tym, aby zbudować drugą Polskę w Brazylii, skoro nawet ta nad Wisłą straciła swoją suwerenność. Ale w ostatnich latach, gdy wielu Brazylijczyków zaczęło szukać swoich prawdziwych korzeni, polskość znów stała się w Brazylii modna. Cała rodzina, moja rodzina Polakami. Te wszystkie Polaki, co przyjechali tu w Brazylii, poszli pracować w rolu, w pole. Nazywam się Anibał Adam Wileński. Mój dziadek przyjechał z Polski w 1890 roku. Ja mieszkam tu w Araucanii, Brazylii i prowadzę program polsko-portugalski, portugalsko-polski. Być może, gdy w Europie dojdzie do kolejnej wojny, znowu będziemy chcieli budować tam drugą Polskę. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są pani Anna Zawadzka oraz panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.